Jak wyglądał wolny rynek tramwajowy we Wrocławiu i dlaczego nie przetrwał do dziś? Czy w przypadku tramwajów plus znaczy lepiej? Dlaczego wrocławski producent tramwajów przegapił szansę na rozwój i w efekcie splajtował? O tym i wielu innych kwestiach wrocławskiej komunikacji opowiem Wam w tym odcinku Niskopodłogowca. Zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy we Wrocławiu, czwartym mieście Polski pod względem liczby mieszkańców, obecnie liczącym ich prawie 640 000. Rozwój stolicy Dolnego Śląska rozpoczął się od grodu, utworzonego na Ostrowie Tumskim nad rzeką Odrą. Miasto przecinają jeszcze 4 jej dopływy oraz kanały wodne, tworząc największy w Polsce system dróg wodnych na obszarze aglomeracji miejskiej. My jednak pozostaniemy na lądzie i skupimy się na tramwajach, będących podstawowym środkiem komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Od prawie 140 lat mieszkańcy Wrocławia korzystają z komunikacji tramwajowej. Pierwsze wagony były konne, choć to tramwaj elektryczny uruchomiono tu najszybciej w Polsce w 1893 roku, czyli 123 lata temu. Na początku XX wieku budową torowisk i eksploatacją tramwajów zajmowały się aż 3 przedsiębiorstwa, w tym 2 niezależne od miasta, co spowodowało szybki, ale też chaotyczny i niespójny rozwój sieci. Mając to na uwadze, miasto dążyło do połączenia spółek w jedną miejską firmę, by po przebudowie i połączeniu torowisk uzyskać jedną spójną sieć tramwajową. Ostatecznie, ostatnią ze spółek udało się wchłonąć w 1931 roku, zamykając rozdział wrocławskiego wolnego rynku sieci tramwajowych. Ze względu na funkcjonowanie w historii kilku przedsiębiorstw tramwajowych, łącznie na terenie Wrocławia działało co najmniej 10 zajezdni tego środka transportu. Zaledwie 3 z nich obecnie obsługują ruch liniowy tramwajów, jedna została połączona z drugą, a w innej działał zakład remontowy, choć na jej terenie nadal stoją tramwaje zabytkowe. Pozostałe zajezdnie są już nieczynne. Jedną z nich, zajezdnię numer 7 przy ulicy Grabiszyńskiej, zrewitalizowano i we wrześniu 2016 roku otwarto Centrum Historii Zajezdnia, które pozwala poznać bliżej historię Wrocławia. Tramwaje korzystają z 84 km torowisk, tworząc 5. sieć tramwajową pod tym względem w Polsce. W jej układzie można wyróżnić promieniście zbiegające się trasy do 2 układów tras obwodowych wokół Śródmieścia. Łącznie wrocławską sieć obsługują 22 linie tramwajowe. Tramwaje kursują tylko za dnia i mają niezwykle jednolity rozkład jazdy. Dla większości linii z kursami co 12 minut w szczycie, co 15 minut w międzyszczycie i 20 minut w weekendy. Tylko jedna linia kursuje częściej, co 6 minut w szczycie i jest to linia numer 33. Ciekawostką są linie okrężne 0, L i P, dookoła objeżdżające Śródmieście, odpowiednio w kierunku lewo lub prawostronnym.
Wrocław miał plany organizacji korytarzy podwyższonej jakości obsługi, nazywanych Tramwajem Plus. Zbudowano nowe torowiska, wyremontowano platformy przystankowe, zmodernizowano podstacje energetyczne oraz w końcu kupiono nowe, niskopodłogowe tramwaje dwukierunkowe. Wagony obsłużyły uruchomione 3 linie o numeracji rozpoczynającej się od 31. No dobra, ale to są elementy standardowych tras tramwajowych. Do tego wszystkiego doszła priorytetowa obsługa składów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, działającą w ramach systemu ITS. Czy rzeczywiście te zabiegi pozwoliły osiągnąć wysoką prędkość komunikacyjną? Analiza rozkładu jazdy szybko rozwiewa te wątpliwości. W szczycie przewiduje się najwyższą prędkość komunikacyjną rzędu 20 km na godzinę, co trudno zakwalifikować do tramwajów szybkich. Można je uznać za nieco przyspieszone. W ostateczności z oznaczenia plus zrezygnowano. Nic dziwnego, bo poza obsługą wyłącznie taborem niskopodłogowym, te trasy niewiele odbiegają jakością względem innych linii. Something inside is burning me. I cannot find what I can see. It could be too late, late for me. I'm feeling things I can't control. They're taking hold inside my soul. It's feeding on me. It eats me whole. It's always too close to mine. It clouds my vision. Tabor tramwajowy liczy łącznie 224 składy, 5 marek. Prawie 60% taboru to składy bazujące na konstrukcji wagonu Konstal 105NA, najpopularniejszego modelu tramwaju wysokopodłogowego w Polsce. Pojedynczy wagon ma 13,5 metra długości, a we Wrocławiu wszystkie połączone są w składy dwuwagonowe. Większość z nich została jednak zmodernizowana przez wrocławski ProTram. Zakład Remontu i Modernizacji Tramwajów ProTram utworzono w dawnej zajezdni tramwajowej nr 5 Popowice. Początkowo firma zajmowała się modernizacją 105 Konstalu do standardu 105 NWR, co później przerodziło się w produkcję własnego modelu 204 wraz, nadal bazującego na konstrukcji 105NA. Kolejnym produktem firmy był trójczłonowy tramwaj 205 wraz, z niewielkim, bo 22% udziałem niskiej podłogi na długości tramwaju. Łącznie po Wrocławiu kursuje aż 116 składów zmodernizowanych bądź wyprodukowanych przez tą spółkę. W międzyczasie zakład realizował też zamówienia dla innych polskich sieci, m.in. dla Krakowa, Poznania i Szczecina. Dla tych miast był to sposób na niskobudżetową wymianę taboru. Niestety ProTram w kluczowym momencie rozpoczęcia się boomu na zamówienia tramwajów z większym udziałem niskiej podłogi, zamiast zainwestować w budowę pojazdu z 70% jej udziałem, wybrał wypłaty dywidendy udziałowcom, co bezpowrotnie zaprzepaściło szansę wejścia na ten rynek. Obecnie ze względu na niewystarczający portfel zamówień, zakład jest w likwidacji. Wrocław jest jedynym miastem w Polsce z tramwajami Skody. Łącznie od Czechów kupiono 48 tramwajów, 2/3 w wersji dwukierunkowej, a pozostałe jednokierunkowe. Te tramwaje mają 65% udział niskiej podłogi. Podobnie jak składy, które widzieliśmy w Brnie, wygląd tramwaju projektowało studio Porsche Design. Najdłuższym i w 100% niskopodłogowym tramwajem we Wrocławiu jest PESA Twist. Tramwaj ma 32 metry długości, a zaledwie 8 sztuk tego typu kupiono w 2015 roku. Ciekawostką użytą w tym składzie jest system zapachowy, rozprowadzający po przestrzeni pasażerskiej przyjemną woń.
Najnowszymi wrocławskimi tramwajami są Moderusy Beta, wyprodukowane w Poznaniu z zaledwie 25% udziałem niskiej podłogi. Jednak w sytuacji, gdy nadal ponad 60% składów stanowią tramwaje wysokopodłogowe, lepszy ryc niż nic. Najbardziej efektownym węzłem przesiadkowym we Wrocławiu jest Plac Grunwaldzki na rondzie Regana. Obiekt o owalnym kształcie z 2 krawędziami przystankowymi z obu stron jest przykryty dachem i umieszczony centralnie względem otaczających go szerokich jezdni samochodowych. Z przestrzeni przystankowej korzystają zarówno tramwaje, jak i autobusy, a piesi mogą już obecnie korzystać zarówno z przejść na powierzchni, jak i podziemnych. W ciągu godziny szczytu węzeł obsługuje ponad 60 kursów tramwajów oraz 74 odjazdy autobusów. Dużym problemem tego miejsca jest liczba strumieni kolizyjnych i mnogość kierunków jazdy, czego efektem jest bardzo długi czas oczekiwania na sygnał zezwalający sygnalizacji świetlnej. Z drugiej strony, jak już autobus opuści węzeł, to może korzystać z wydzielonych pasów autobusowo-tramwajowych, które usprawniają ruch, szczególnie w czasie występowania korków samochodowych. Do obsługi komunikacyjnej Wrocławia w większym stopniu planuje się też wykorzystać kolej. Jest ku temu dobry powód, bo na obszarze miasta działa 21 stacji i przystanków wzdłuż linii kolejowych. Już teraz w 7 stron miasta można dojechać składami kolei dolnośląskich bądź przewozów regionalnych. Na dodatek, na obszarze miasta pociągiem można podróżować na podstawie biletów okresowych na komunikację miejską. W dalszych planach mówi się też o budowie sieci kolei aglomeracyjnej. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi pełni. Nad Odrą możemy przejechać nie tylko mostami, ale też po linką. Kolej gondolowa stała się po części atrakcją turystyczną Wrocławia, ale przede wszystkim zapewnia studentom połączenie pomiędzy wydziałami Politechniki Wrocławskiej. Trasa kolei jest bardzo krótka, bo ma 373 metry, które pokonuje się w 2 minuty. Kolej obsługują 2 gondole o pojemności 15 osób, które mogą poruszać się z maksymalną prędkością 18 km na godzinę. Władze miasta niedawno zaprezentowały program rozwoju sieci tramwajów we Wrocławiu. Łącznie określa się w nim budowę ponad 60 km nowych tras w horyzoncie 20-30 lat. W pierwszej kolejności ma powstać m.in. trasa tramwaju na Nowy Dwór, która przez długi czas była przedmiotem dużej dyskusji nad uruchomieniem korytarza szybkich autobusów. Za najważniejsze cele projektu tramwajowego uznaje się zapewnienie jak najkrótszego czasu podróży, a także zwiększenie integracji z koleją. Trzymam kciuki za Wrocław, bo taka skala rozbudowy znacznie zwiększyłaby udział elektrycznych środków transportu w przewozach. Przed Wrocławiem stoją nie lada wyzwania związane z budową nowych lub modernizacją istniejących tras tramwajowych. Dalszego przyspieszenia tramwajów ciężko się jednak spodziewać, patrząc po włożonych środkach dla uzyskania obecnych wyników. Wygląda więc na to,
że szybki i w miarę bezkolizyjny przejazd może tu dopiero zapewnić tworzona kolej aglomeracyjna. Poważnym wyzwaniem będzie też dalsza wymiana taboru tramwajowego. Nadal 60% taboru ma wyłącznie wysoką podłogę, utrudniającą wsiadanie oraz wysiadanie osobom starszym i niepełnosprawnym, a także spowalniającą wymianę pasażerską na przystankach. Na koniec chciałbym zwrócić się do jednego z widzów kanału, Kuby Płazińskiego z Gdańska. Kuba, wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się urodzin, walcz dzielnie każdego dnia i rozwijaj się w naszej niesamowitej pasji, jaką jest komunikacja miejska. Pamiętaj też, że masz super ludzi wokół siebie. Przesyłam Ci swoje elektroniczne pozdrowienia, a tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.